Berberyna i jej cudowne właściwości. Samo zdrowie. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś skupimy się na jednym z tych niesamowitych związków, które natura ma nam do zaoferowania. Chciałbym Was zaprosić do zgłębienia tajemnic berberyny, czyli niezwykłego alkaloidu występującego w wielu roślinach. Jej właściwości zdrowotne od dawna przyciągają uwagę naukowców i entuzjastów medycyny naturalnej. W dzisiejszym odcinku poruszymy kwestię, czym dokładnie jest berberyna, jakie potencjalne korzyści zdrowotne przypisuje się jej stosowaniu oraz jakie dowody naukowe potwierdzają te doniesienia. Przyjrzymy się również sposobom, w jaki berberyna może być wykorzystywana oraz jakie efekty może przynieść przy różnych dolegliwościach. Dzień dobry, jestem Martin z drużyny twojezdrowie24.pl. Witamy na kanale Twojezdrowie24. Znajdziesz tu wiele przydatnych informacji na temat zdrowego trybu życia. Zapraszamy również do naszego sklepu, którym możecie Państwo wzbogacić się w zdrową żywność oraz inne prozdrowotne produkty. Berberyna to substancja, która zaliczana jest do grupy alkaloidów izochinolinowych, czyli tej samej grupy, co kodeina i morfina. Pozyskiwana jest między innymi z krzewu berberysu zwyczajnego, w tym z jego liści oraz owoców, chociaż bogate są w nią również korzenie roślin, ich kłącza czy też łodygi. Substancja posiada żółty odcień oraz wyróżnia się bardzo gorzkim smakiem. Poza tym posiada właściwości fluorescencyjne, ponieważ pod wpływem światła UV emituje światło o kolorze żółto-zielonym. Omawiając, co to jest berberyna, należy też wspomnieć, że substancja ceniona jest za szerokie właściwości zdrowotne, przez co stanowi przedmiot badań medyczno-farmaceutycznych na całym świecie. Berberyna reguluje zachowanie odpowiedniej kondycji wyściółki jelit oraz korzystnie wpływa na mikroflorę bakteryjną, co przyczynia się do zmniejszenia rozwoju zakażeń. Wykazuje ponadto efekt przeciwbiegunkowy, zwiększając czas trwania pasażu jelita cienkiego. Tutaj przerywnik, bo jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to zachęcam do okazania wsparcia lajkiem oraz subskrypcją. Pamiętajcie o dzwoneczku. Wpływa to bardzo motywująco na tworzenie jeszcze większej ilości takich filmów. Zapraszam też na nasz Instagram po jeszcze więcej wiedzy. Uważana jest za bezpieczny, dobrze tolerowany i skuteczny środek u osób z umiarkowanym trądzikiem. Badania wykazały poprawę w trądziku aż o 45% już po 4 tygodniach stosowania. Udowodniono także, że stosowanie berberyny przyspiesza gojenie się blizn. Pewien potencjał upatrywany jest w berberynie jako substancji wspierającej walkę z nadmiarowymi kilogramami. Wykonywane były nawet badania sprawdzające, czy berberyna jest dobra na otyłość. Badanie dotyczyło stosowania berberyny przez osoby otyłe w odpowiednio ustalonych dawkach przy zachowaniu diety i aktywności fizycznej. Efekty odchudzania osób stosujących berberynę okazały się znacznie lepsze od efektów osób, które odchudzały się bez niej. Berberyny nie należy jednak traktować jako cudownej substancji, która samoczynnie sprawi, że masa ciała spadnie. Nie należy też liczyć na to, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki unormuje ona cukier, cholesterol i trójglicerydy bez wdrożenia zmian w diecie, czy też aktywności fizycznej. Substancja ta może jednak stanowić dodatkowe wsparcie w zdrowszym życiu. Badacze dowiedli, że przyjmowanie berberyny wiąże się z obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi średnio o niemal 6 jednostek i rozkurczowego ciśnienia krwi o prawie 3 jednostki. Wyniki te świadczą o wysokiej skuteczności działania berberyny. Jeżeli masz zbyt wysokie ciśnienie krwi, to bardzo ważne jest codzienne monitorowanie ciśnienia dobrym ciśnieniomierzem, a takowe możesz znaleźć w naszym oficjalnym sklepie internetowym Twojezdrowie24. Zapraszam również do obejrzenia filmu, w którym opowiadam o tym, jak poprawnie mierzyć ciśnienie. Znajdziecie go na naszym kanale Twojezdrowie24. Na rynku znaleźć można wiele suplementów, w których składzie znajduje się berberyna. Bez trudu znajdziemy berberynę m.in. w sklepach zielarskich, w sklepach ze zdrową żywnością oraz w sieci. Czy berberynę można kupić w aptece? Jak najbardziej. Jest substancją oferowaną zarówno w preparatach jednoskładnikowych, jak i w suplementach wieloskładnikowych. Berberynę najczęściej można dostać w postaci tabletek bądź w postaci kapsułek, jednak występują również inne produkty z berberyną, w tym krople z ekstraktem z berberyny, czy też herbatki. W suplementach znaleźć można najczęściej berberynę w postaci siarczanu lub chlorowodorku. Choć chlorowodorek berberyny jest bardziej popularny i mniej kosztowny, według niektórych doniesień słabiej też wchłania się z przewodu pokarmowego niż siarczan. Suplementy z berberyną powinny być stosowane w rekomendowanych przez producenta dawkach i nie należy traktować ich jako substytutów zbilansowanych posiłków i zdrowego życia.
Berberyna posiada niską trwałość w krwiobiegu, dlatego zazwyczaj zaleca się jej stosowanie 2 do 3 razy dziennie. Zalecane dawki dzienne bywają różne, zależnie od producenta, jednak zazwyczaj mieszczą się w zakresie od 200 do 1000 mg. Niektóre źródła podają nawet dawkę 1500 mg dziennie. Kiedy pierwsze efekty po berberynie można zaobserwować? Należy niewątpliwie uzbroić się w cierpliwość, gdyż pierwsze efekty działania tej substancji nie pojawią się od ręki. Niektórzy pacjenci muszą na nie poczekać nawet kilka tygodni, czy też kilka miesięcy. Nie każdy pacjent powinien stosować berberynę. Przeciwwskazanie stanowi nadwrażliwość na te substancje lub składniki pomocnicze danego suplementu. Berberyny nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, a dodatkowo nie zaleca się jej podawania dzieciom. Ostrożnie do stosowania tej substancji powinny też podejść osoby, które zmagają się ze schorzeniami wątroby. Ze względu na to, że berberyna wciąż jest substancją szeroko badaną, warto skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent zmaga się z chorobami przewlekłymi i chciałby suplementować berberynę. Ostrożność z ewentualną suplementacją berberyny powinny zachować osoby stosujące niektóre leki, zioła i suplementy diety. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Z góry dziękuję i wracam do tematu. Na berberynę uważać powinny osoby, które stosują leki lub suplementy obniżające poziom cukru we krwi, a także leki lub suplementy obniżające ciśnienie krwi i poziom trójglicerydów we krwi. Ostrożność należy zachować też przy lekach przeciwzakrzepowych, a oprócz tego przy niektórych antybiotykach. Uważać należy też na środki o działaniu uspokajającym, w tym nie tylko leki, ale też suplementy z wyciągami roślinnymi. Berberyna może też wchodzić w interakcję z innymi medykamentami, dlatego rozsądnym rozwiązaniem będzie konsultacja z lekarzem, jeśli pacjent stosuje jakieś medykamenty i nie jest pewny, czy może łączyć je z berberyną. Podsumowując, chciałbym podkreślić, że natura ma w sobie niesamowitą moc, a berberyna stanowi tego doskonały przykład. To związek o długiej historii wykorzystania, którego potencjalne korzyści zdrowotne przyciągają uwagę współczesnych badaczy i pasjonatów medycyny naturalnej. Choć berberyna wydaje się być obiecującym elementem wsparcia naszego zdrowia, warto zaznaczyć, że to nie cudowne rozwiązanie na wszelkie problemy. Nauka wciąż zgłębia jej mechanizmy działania i skuteczność w różnych kontekstach. Dlatego zawsze warto konsultować się z lekarzem lub specjalistą przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w swojej diecie czy suplementacji. Dziękuję, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że nasz odcinek przyniósł Wam nową wiedzę i skłonił do refleksji na temat zdrowego stylu życia. Niech ta wiedza stanie się cennym narzędziem na drodze do lepszego samopoczucia. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, w którym mówię o zielonej herbacie. Wspólnie odkrywajmy dalsze tajemnice natury i jej wpływu na nasze życie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.